Panuje przekonanie, że po wojnie w Białymstoku nie było już Żydów. To nie jest prawda. Od 1946 roku w Białymstoku była czynna synagoga, był rabin, funkcjonowała szkółka żydowska. Po 1968 wielu białostockich Żydów wyemigrowało. Dziś w mieście, w którym do 1939 roku żyła 40-tysięczna społeczność żydowska, właściwie nie ma Żydów. Jednak wielu białostoczan utrzymuje kontakty z dawnymi przyjaciółmi. Nasze stowarzyszenie zorganizowało spotkania online z białostockimi Żydami, którzy mieszkają dziś za granicą. Zapraszamy Was na konferencję, w której przypomnimy powojenną obecność białostockich Żydów. To Tomek tam obsługuje. Ja obsługuję. Ja jestem transmisja na żywo. Dziękuję, że Państwo przyszliście. Mam nadzieję, że jeszcze parę osób przyjdzie. Program mniej więcej Państwo znacie. Ja tylko od siebie taką małą dygresję powiem, że pamiętam dwóch Żydów, którzy mieszkali w Białymstoku po wojnie. Pamiętam ich więcej, ale tych akurat o tych chciałem dwa zdania powiedzieć. Jeden nazywał się Kalman Kania, który wywodził się z Jasionówki i miał taką obsesję, że wychodząc z pomieszczenia zawsze nie był pewny, czy zamknął mieszkanie. I to była kompletna paranoja. Ja nie mogłem z nim wyjść, bo na pierwszym piętrze zaczął zadawać sobie pytania, czy on zamknął i wracał. Myśmy wychodzili, wierzcie mi, nie wierzcie, 15 minut z tego domu. Mieszkał na ulicy Białej, czyli właśnie w centrum getta. Ja mu sprzedałem pewien pomysł, żeby rozwiązał tą sytuację. Znaczy, powiedziałem, żeby pisał na kartce, że wychodzę w tego i tego dnia o godzinie i on wychodził, zapominał i ja pokazywałem tą kartkę i on do końca jakby mi nie wierzył. On był z Jasionówki, on był sam, cała rodzina została wymordowana. Drugim panem, proszę bardzo, zapraszamy. Mocno Jarek. O, no, wydawało się, że masz krzepę. Drugim panem, bardzo krótko, to był Szymon Pachter, którego pewnie też troszkę pamiętamy. Szymon Pachter miał zakład szewski na ulicy Pięknej. Ja do niego przychodziłem. To był taki malutki, drobniutki człowiek, cichutki, nic nie mówiący, bardzo pewnie rozbity tą całą swoją historią, nie tylko rodzinną, ale całej tej społeczności żydowskiej. I on miał w swoim zakładzie szewskim fragment Tory. Ja mówię, po co panu to Tora? A on mówi, że pamiętam też to, powiedział, że jak mu zabraknie skóry, to on ją wykorzysta. Naprawdę butów. To był taki pewnie jakiś sarkastyczny trochę dowcip i on mi dał tą Torę i ona tam jest skręcona. I tutaj jest pochowany na cmentarzu komunalnym, na nim jest zdjęcie, które już się zaciera. Także ci Żydzi w Białymstoku byli obecni i w ubiegłym roku na pewno niektórzy z Państwa byliście na spotkaniu, gdzie online rozmawialiśmy z Rutką Rubinstein, z Leonem Eidelmanem i z Bernardem Pogodą. Oni byli białostockimi z Białegostoku, rodziny żydowskie wyemigrowali do Izraela, do Kanady i do chyba Stanów Zjednoczonych i była taka wielka sesja o nich.
I teraz, no już właściwie przychodzę do Mirka, poprosiłem Mirka, bo ja będę tam biegał, coś przełączał, a coś Janek chcesz mi przerwać. Kania miał kolegę, którego bardzo długo z nim miałem do czynienia, Hersch Hackmajer. No tak. Byłem przez dłuższe to pochowany, tam pierwszony miał pochowaną na tym. On oślepł potem, zresztą był niewidomy przez dłuższy czas, także miałem z nim, no do śmierci w zasadzie. Przez dobre chyba 10 lat. On nam pamiętałem mieszkał. No myślę, że niektórzy z Państwa pamiętają tych naszych sąsiadów, a Pan Mikołaj zwłaszcza, ale to na sam koniec już powiemy. Mirku, oddaję Ci głos, bo ja pewnie będę ganiany z tymi wszystkimi. Nie wiem, zobaczymy. Na razie... Aha, bo proszę bardzo, już zaczynamy. Musisz ściągnąć. Dobrze, proszę bardzo. No Mirek, zaczynaj, mów o co chodzi. Tomasz już nas powitał w takim razie. Chciałbym przede wszystkim powitać naszych gości, którzy dzisiaj będą przed Państwem przenosić nas w inny świat. Mam nadzieję w tym momencie i w świat taki skomplikowany, choć ten świat nigdy nie jest prosty. Pani profesor Joanna Sadowska. Osoba doskonale znana, reprezentująca tutaj nasze miasto. Uniwersytet. Może w kolejności tej, jakiej chcemy, żeby Państwo występowali, pan Krzysztof Bielawski, który reprezentuje różne instytucje centralne, zasadniczo warszawskie. To jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, ale i chyba Forum Dialogu. Nie? Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii. Okej, a więc kolejna uczelnia ze sobą kiedyś bardzo złączona. No i nasz drogi profesor Adam Czesław Dobroński. Mojego statusu, stypendysta z ZUS-u. Co nas wszystkich oczywiście czeka. Temat został przez Tomka troszeczkę zakreślony. Tutaj wśród tych rzeczy, które mamy, jest cała masa pamiątek związanych z tymi ludźmi, którzy wrócili zasadniczo Białegostoku, bo najpierw wracali bardzo często do swoich gniazd, do swoich miejscowości mniejszych, takich jak Trzcianne, jak Bielskie, jak Ciechanowiec, jak Siemiatycze, ale jak Sokoły, nad którymi ostatnio bardzo intensywnie pracujemy. Ale później okazywało się, że nawet te próby tworzenia gmin formalne, które zostały nawet zarejestrowane, szybko się skończyły i ci Żydzi, którzy jeszcze zdecydowali się zostać w Polsce, w ogromnej większości przyjeżdżali tu do Ciechanowca i na tych zdjęciach, które Państwo tam macie, mamy tutaj taką kolekcję 4 tablic, kiedyś już wcześniej opracowanych, Żydzi 1944-68, znajdziemy bardzo wielu mieszkańców Bielska, Ciechanowca, Trzciannego, ale przede wszystkim mieszkańców Białegostoku, którzy albo wyszli ze swoich kryjówek, albo stopniowo wracali z najprzeróżniejszych zakątków sowieckiej Rosji w tym momencie, czy z bardzo różnych miejsc, gdzie udało im się przeżyć. Tu akurat analizowaliśmy jedno zdjęcie na górze, na którym Pan tam poznał bardzo wielu swoich sąsiadów, na którym są między innymi dwaj mieszkańcy przez pewien czas Bielska, a byli to jedyni dwaj ludzie, którzy ocaleli z Orli. To był pan Kapłański i pan Izbucki, którzy później wrócili po wojnie. Ocaleli dzięki temu, że byli w Armii Czerwonej i wrócili po wojnie, bo z samego tutaj na terenie Zori nie przeżyli, niestety. Pani profesor, zapraszamy. Dziękuję. Czekam na prezentację. Tomasz! Proszę Państwa, mam
Bierze się próbowałem włączyć po prostu ekran, a ten pilot jest tam. Bo teraz podpiąłem, jesteśmy wszyscy, uwaga, na transmisji online na cały świat. Zobaczymy, który to ten. I zaraz się pojawi to, co ma się powinno się pojawić. Tak, a przerzucanie slajdów? Ja już będę, krzykniesz, a ja będę cykał. O, okej. Czy światło nie jest za... Nie, zaraz to się powinno nagrzać, także bądźcie cierpliwi. To zaczekamy chwilę. Slajdy są potrzebne, proszę Państwa, bo zatytułowałam swoje wystąpienie kim byli żydowscy mieszkańcy powojennego Białegostoku. Natomiast być może Państwa rozczaruje, bo nie będą to opowieści o konkretnych ludziach, których Państwo pamiętają, a próba ujęcia takiego całościowego, znaczy jednocześnie całościowego i fragmentarycznego. Całościowego, bo mamy dane pewne statystyczne, które opisują tę grupę, natomiast dane są bardzo niekompletne, są tylko z niektórych okresów, dlatego to nie będzie taki obraz pełny, jakbyśmy chcieli. Ale będzie trochę liczb, trochę dokumentów Państwu pokażę, żeby pokazać, w jaki sposób próbujemy odtworzyć tę historię, która przez lata wydawało się, że prawie nie istnieje, tak? Bo białostockich Żydów, czy w ogóle Żydów po wojnie mało kto zauważał. Ze względu na niewielką liczbę, a o liczbach będę mówić, wydawało się, że temat nie jest ważny. Natomiast przyszedł taki czas, że doceniliśmy tę kwestię i pomimo bardzo małej liczebności tej grupy uznajemy, że sprawa jest warta zainteresowania. Dobrze, to poproszę o pierwszy slajd. Proszę Państwa, zaczynam swoją opowieść w 1944 roku, wtedy, kiedy dla Białostoczyzny zakończyła się może nie tyle wojna, co działania wojenne, tak? Bo wojna jeszcze potrwała, warunki nie były normalne. Poproszę o ten slajd następny, bo się gdzieś tam cofnął. I właśnie próbuję powiedzieć, kim byli ludzie, kto miał szansę w ogóle ocaleć na razie na miejscu. Na razie zajmiemy się tą bardzo szczupłą grupą, która przetrwała na miejscu, może nie tyle w samym mieście, bo w samym mieście to mamy prawie zupełnie, no pewnie kilkadziesiąt osób maksymalnie, ale to pewnie też przeszacowane, ale generalnie w regionie. Więc ludzie, którzy dotrwali, żyli do lipca 1944 roku, kiedy Niemcy stąd zostali wyparci przez Armię Czerwoną, to pierwsza grupa to uciekinierzy z gett. Z getta białostockiego, ale też innych gett. Pewnie Państwo wiedzą, że kiedy getta w regionie były po kolei likwidowane, część osób trafiała od razu na przykład do Treblinki, część do Białegostoku, ale w sierpniu 1943 roku zlikwidowano i to ostatnie getto, więc były grupy uciekinierów z gett i transportów, ludzie wyskakiwali z pociągów, jak wiadomo, ukrywali się w różnych miejscach. W tak zwanych bunkrach to były różnego rodzaju kryjówki na terenie miasta albo poza tym podziemne, ale niekoniecznie, tak? Ale takie było przyjęte określenie bunkry. Gospodarstwo Polaków albo miejscami ta strategia miała największe szanse powodzenia, przemieszczające się między gospodarstwami, tak aby ludzie raz mogli tam dać chleb, dać schronienie i żeby ich nie narażać, albo też mogli sobie tego nie żyć, jeszcze wędrowali dalej. Druga grupa to partyzanci w oddziałach partyzanckich, niektóre były czysto żydowskie, część Żydów też przystawała do partyzantki sowieckiej, co niekoniecznie trzeba łączyć z jakimkolwiek politycznym elementem, ale to po prostu były grupy, miejsca, gdzie można było przeżyć. Bliskie, trudne do odróżnienia czasami, leśne grupy przetrwania, łączące się z oddziałami partyzantki sowieckiej, grupy przetrwania, tym się partyzantów różniły, że na ogół miały bardzo mało broni, nie nastawione były na walkę, tylko na obronę. Wreszcie grupka kilkudziesięciu więźniów zachowanych przez Niemców przy życiu dla udziału z akcją 1005, czyli tej akcji zacierania śladów zbrodni. Oni też potem byli przeznaczeni do zgładzania części, udało się w ostatniej chwili uciec. I wreszcie dosłownie pojedyncze osoby, Robinsonowie ukrywający się w ruinach getta, a w Białymstoku to chyba kilka osób. Proszę Państwa,
Maksymalnie w regionie dla całej Białostoczyzny mamy około 1000 osób, ale to liczba bardzo, bardzo niepewna. Rozumieją Państwo, kiedy mamy do czynienia z ukrywaniem się, to pewnych liczb nigdy nie będziemy mieli. Poproszę następny slajd. Mamy za to informacje niepełne, ale jednak o tym, jakie były proporcje wśród tej grupy ocalonych. Najpierw spójrzmy na koniec 44-45 rok, zanim nastąpiła fala przyjazdów ze wschodu. W tej nielicznej grupie, no, poniżej, czy około 1000 osób maksymalnie, proszę zobaczyć, najwięcej ocalało chyba w bunkrach, przy czym tutaj większość wygląda na to, że stanowiły kobiety. W drugiej kolejności, no to grupa inne, tego nie wiemy, prawda, tak określili to sami Żydzi, których pytano o to. Strona aryjska, czyli ocalali wśród Polaków, często na aryjskich papierach. Proszę zobaczyć, że tutaj dominowały kobiety. Kobietom znacznie łatwiej było się wmieszać wśród Polaków ze względu na nieobrzezanie, ze względu na możliwość zmiany trochę wyglądu, ale też na to, że można było przyjąć funkcję jakiejś niani, opiekunki, czy tam pomocy domowej i w ten sposób wojnę przetrwać. W partyzance, jak Państwo się domyślają, więcej mężczyzn i kryjówki w lasach. Tak wyglądają proporcje. Poproszę o następny slajd. Skąd te dane mamy? Otóż, proszę Państwa, kiedy w 1944 roku jesienią powołano do życia Centralny Komitet Żydów Polskich, miał swoje oddziały lokalne, komitety wojewódzkie i one zbierały, pokażę potem na następnym slajdzie, czy na którymś z kolejnych formularz, ale bardziej precyzyjne dane o poszczególnych osobach. Rejestrowano imiona, nazwiska, nadawano numery w tej rejestracji. Po co ta rejestracja była? Przede wszystkim po to, aby zorientować się, kto przeżył, i ludzie rejestrowali się po to, aby można było ich odnaleźć. Poza tym, rejestrując się w Komitecie Żydowskim, wchodzili też uzyskiwali możliwość korzystania z opieki, jaką komitety żydowskie otaczały ocalonych, czyli dożywianie, możliwość przenocowania, czy nawet przez dłuższy czas nocowania w domach noclegowych, jakaś pomoc odzieżowa, takie najbardziej elementarne rzeczy. I tutaj pokazuję początek dokumentu. Na następnym slajdzie już poproszę, będzie koniec tego dokumentu. W sumie na początku 1945 roku, przepraszam, mamy 1002 osoby zarejestrowane w Komitecie Wojewódzkim, co nie oznacza samego Białegostoku, ale cały region. Na początku jeszcze, proszę Państwa, były grupy Żydów w mniejszych ośrodkach Białostocczyzny. Generalnie widać taki trend nie tylko w naszym regionie, ale w Polsce w ogóle, że ludzie, którzy wychodzili z kryjówek, którym udało się przeżyć w jakikolwiek sposób, pierwsze kroki, jeśli to było możliwe, kierowali w miejsce swojego dawnego zamieszkania, zobaczyć, czy jest dom, czy są jacyś ludzie, których znali. No przeważnie jednak ani domu, ani ludzi nie było. I w tej sytuacji jechali dalej do trochę większych ośrodków. Generalnie brak poczucia stabilności, bezpieczeństwa, pomimo zakończonej wojny, że gdzieś absolutnie nie czuli bezpiecznie i mieli rację, tak bezpiecznie nie byli, szukali tego bezpieczeństwa w większych grupach Żydów. Jeśli w ich miejscowości nie było tych ludzi więcej, nie było domu, jechali do Białegostoku, czy najpierw do miasta powiatowego, potem do Białegostoku, a często później jeszcze dalej. I tu mamy te 1000 osób z 1946 roku. Prawdopodobnie, zwracam uwagę, pani Robinson-Berkowicz, z którą rządziła tą listą, a później była też nauczycielką w szkole żydowskiej w Białymstoku. Proszę, następny slajd. A to jest zdjęcie. No, zdjęcia są dosyć przypadkowe. Tutaj znacznie więcej w tym pomieszczeniu jest, tak dla urozmaicenia je pokazuję. Nawet nie znam tych osób, więc poproszę o następny. Ale myślę, że z połowę z tych osób da się już rozpoznać. Proszę bardzo.
Ale to nie w tym momencie. Okej. Proszę Państwa, jestem pod ogromnym wrażeniem skrupulatności i gigantycznej pracy, którą wykonały komitety żydowskie, prowadząc statystyki ocalałych Żydów. Proszę zobaczyć, takie same formularze wypełniano w całej Polsce, w odpowiednich rubrykach, co miesiąc, aktualizując statystyki i można się było wpisać. W innych formularzach wpisywano zawód, miejsce pracy, oczywiście wiek i dalsze dane. Widać tu z jednej strony skrupulatność, ale z drugiej strony takie nawet intelektualne podejście tej społeczności do tych spraw. Jeszcze dodam, że wśród mieszkańców powojennego Białegostoku, liczonych w pierwszych miesiącach czy w pierwszym roku, wydaje mi się, bo sprawdzałam te listy, że około połowy stanowili przedwojenni mieszkańcy Białegostoku. Około połowy to byli inni, którzy przybyli na początku z terenu. Tak? Podkreślam, że to jest stan tuż powojenny, bo jeśli chodzi o tę społeczność, choć nie tylko o tę, dla okresu tuż powojennego mamy ogromny ruch ludzi, szukających bliskich, szukających miejsca, uciekających przed czymś, czegoś szukających, tak? Więc te statystyki, one były aktualne przez kilka dni, ale porównywałam spisane listy nazwisk i wychodzi, że około połowy Żydów, którzy po wojnie w Białymstoku byli, czyli to było kilkaset osób, to byli przedwojenni białostoczanie, co nie znaczy, że oni zostali w Białymstoku. Poproszę kolejny slajd. Proszę Państwa, co się działo później? W 1946 roku już na dużą skalę zaczęła się akcja tak zwanych repatriacji. Postanowiono o nich w 1944 roku jeszcze na mocy umów zawartych przez władze komunistycznej Polski z republikami białoruską, litewską i ukraińską. To były takie umowy o wymianie ludności. Czyli obywatele, przedwojenni obywatele polscy, przebywający na terenie Związku Sowieckiego, narodowości polskiej i żydowskiej, tylko tych dwóch, mieli prawo przyjechać do Polski. Natomiast Polacy, natomiast Białorusini, Ukraińcy, Litwini, przebywający na terenie Polski mogli wrócić. Wśród Żydów mamy prawdziwych repatriantów, bo repatriant ktoś, kto wraca do kraju, czyli ci, którzy wyjechali stąd tuż przed wojną, najczęściej w czasie wojny dobrowolnie bądź niedobrowolnie i teraz wracali, ale mamy też repatriantów, czyli ludzi, którzy mieszkali gdzieś w okolicach, nie wiem, Wilna na przykład, tak, czy na dzisiejszej Białorusi i oni nigdy stamtąd nie wyjeżdżali, tylko granica im uciekła, tak? No ale nazywamy ich powolnie repatriantami. I proszę zobaczyć, wśród Żydów, którzy znaleźli się w Białymstoku po wojnie, ta grupa jest największa, to są te żółte słupy, tak? Czyli widać, że większość białostockich Żydów, jeśli tak tę grupę możemy w ogóle nazwać, to byli ludzie, którzy ocalali w Związku Sowieckim. To było oczywiście nie do końca spodziewane. Tak? Mamy świadectwa, opowieści z okresu wojny, kiedy tutaj już mieli wejść Niemcy, dramaty rodzin, no co robić. I czytałam taką relację, kiedy postanowiono, że ojciec rodziny, jako bardzo zagrożony po wyjściu z Niemiec, pójdzie na tą poniewierkę w głąb Związku Sowieckiego, bo tam pewnie znajdzie pracę, ale żona z dziećmi zostanie, bo nikt jej nie będzie narażać na taką podróż, a przecież kobietom i dzieciom krzywda się nie stała. Prawda? Oczywiście mężczyzna wracał po wojnie, rodziny już nie było. Widzą Państwo, że no dobrze, może jeszcze nie będę szczegółowo analizować tych słupków, bo wymagałoby to długiego analizowania. W każdym razie generalnie łatwiej było mężczyznom przetrwać w Związku Sowieckim, a oni tam częściej jechali, bo tam mieli możliwość pracy i też byli silniejsi, bardziej wytrzymali na podróż. Kobiety, jak mówiłam, częściej po stronie
Polski aryjskiej przetrwały. Te przedziały wiekowe pokażę zaraz jeszcze na innym slajdzie. Powiem jeszcze, że równolegle do tego procesu przyjeżdżania nowych Żydów do Białegostoku, ale też do innych miast Polski, tak, bo te repatriacje obejmowały teren całego kraju, inni już wyjeżdżali. Jak mówiłam, wyjeżdżali rozczarowani, no, delikatnie rzecz biorąc, tak, tym, co tu zastali. Brak własnego domu, brak rodzinnych, brak znajomych, a często brak miasta, tak? Bo Żydzi, którzy po wojnie trafiali do Białegostoku, zastawali to centrum, czyli te dawne dzielnice żydowskie prawie nie istniejące. W Białegostoku już nie ma. My wiemy, że dalsze dzielnice przetrwały, ale z ich perspektywy Białegostoku nie było. I zresztą środowiska żydowskie, komitety żydowskie wskazywało, że w Białymstoku nie ma przyszłości. Tak? Jest to miasto zbyt zniszczone, że lepiej jechać dalej. Jechano tam, gdzie były większe skupiska Żydów, jak mówiłam, do Warszawy, Łodzi, ale najczęściej na Dolny Śląsk i inne tak zwane ziemie odzyskane, bo tam były domy, tam wszyscy byli z zewnątrz, więc można było się spodziewać, że nie będzie dyskryminacji, Żydzi, nie Żydzi, wszyscy nowi, tak. Plus państwo wspierało. I na jakiś czas okazało się to dobrym rozwiązaniem, no niestety nie do końca. Ale proszę Państwa, pewnie Państwo wiedzą, że ludność żydowska zawsze była bardzo przywiązana do miasta pochodzenia. Na przykład na Dolnym Śląsku policzono, że 321 osób pochodzących z Białegostoku zgłosiło się jako ci dawni białostoczanie. W Warszawie było takich osób prawie 40, w Łodzi blisko 50, w Szczecinie powyżej 55. To są niby żadne liczby w porównaniu z milionami Żydów, które żyły w Polsce przed wojną i 43 tysiącami białostoczan przed wojną, ale w skali ocalonych to te 50 osób to już jest coś. Podkreślam, opuścili Białystok, ale utrzymywali tą pamięć i łączność ze sobą. Poproszę o następny slajd. Coś mi przeskoczył tam jeden? Coś mignęło chyba. O, właśnie. Komitety żydowskie istniały do 50 roku i do tego momentu mamy szczegółowe statystyki. Potem rozwiązano te instytucje, statystyki nam znikają albo są fragmentaryczne. I jaką mamy sytuację? 44-45 rok, powoli rosnąca liczba ludności żydowskiej, ale widzą Państwo 600, 800 osób, ci spływający z terenu. W 46 najpierw mamy duży skok, bo rusza fala repatriacji i w maksymalnym momencie, to był czerwiec 46 roku, w Białymstoku zarejestrowanych było trochę ponad 1500 Żydów. Część już zdążyła wyjechać, ale lato 46 roku mamy pogrom kielecki i wprawdzie na Białymstoku nie było zajść antyżydowskich, ale lęk, panika udzieliła się wszystkim Żydom w Polsce i ja się zupełnie nie dziwię, bo to były bardzo świeże sprawy. Tak? I ludzie znowu poczuli się bardzo, bardzo niebezpiecznie i ta fala wyjazdów teraz już nie tylko ze swojego miasta, ale z Polski, nielegalnych to była, czy półlegalnych, akcja Brycha, ale ci ludzie, którzy przyjechali niedawno do Białegostoku, pojechali dalej, czy do zachodniej Polski, czy za granicę. Widzą Państwo, że w 1947 roku to już mamy niewiele ponad 400 osób i to nam zmalało do niecałych 400 i na tym poziomie ta liczba się zatrzymała właściwie do drugiej połowy lat 60. Poproszę następny slajd. To te migracje, to już o tym wspomniałam. Tutaj pokazuję dokumenty, bo z mojej perspektywy to jest ciekawe. Proszę zobaczyć, tu w Warszawie ludzie się rejestrowali, wpisywali imiona rodziców i właśnie adres do 1939 roku. Mamy tutaj wszędzie Białystok, tutaj już nowe adresy powojenne. Być może takich ludzi było więcej, to ci, którzy się zapisali do tego białostockiego pochodzenia, przyznali. A to jest budynek Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w czasie wojny Judenratu.
a budynek już nieistniejący, bo no prawdopodobnie przy wytyczaniu Alei 1 Maja został zburzony. Na tej posesji Kupiecka 30-32, tam było kilka budynków, mieściło się prawie wszystkie powojenne żydowskie instytucje, bo komitet to nie tylko biura, ale też świetlica, gabinety lekarskie, prawdopodobnie przez pewien czas też tu szkoła działała, biblioteka, więc to takie było główne centrum życia żydowskiego po wojnie. Kiedy budynek był zburzony na początku lat 50., już komitet nie działał. Bardzo proszę. O, następne. O, tutaj sfotografowałam kwestionariusz. Widzą Państwo takie bardzo sformalizowane, porządne dokumenty, a tutaj fragment kartoteki białostockiej, którą można przejrzeć w Żydowskim Instytucie Historycznym. W Warszawie oczywiście. I kolejny slajd. Coś znowu przeskoczyło. Nie zdążę nawet zobaczyć. Mówiłam Państwu o tych szczegółowych statystykach i o działaniach pomocowych, które komitety prowadziły. Proszę zobaczyć, co miesiąc były takie dane wysyłane do Warszawy. Tutaj pomoc żywnościowa. 1256 osób w maju 1946 roku skorzystało z tej pomocy i mamy wyraźne zaznaczenie. W tym 136 dzieci, w tym 15 chorych, 1120 dorosłych, w tym chorzy niezdolni do pracy 96 osób. No, całkiem niezła wydaje się ta kondycja, tak? No ale mamy do czynienia z tymi, którzy przetrwali, czyli tymi najsilniejszymi. I co miesiąc takie dane były. To dla spraw polskich nie mamy takiej ewidencji, tak? Więc to jest taki bonus dla historii. I poproszę następny slajd. No to też ilustracja. Myślę, że Państwo znają te zdjęcia, tylko chciałam pokazać inną aktywność. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Cmentarz przy ulicy Żabiej w tym dawnym kształcie i kolejne rocznice, czczenie pamięci ofiar poprzez założenie, czy urządzenie, odnowienie cmentarza i organizacja uroczystości to były jedne z głównych zadań komitetów żydowskich. Kolejny slajd. To nawet nie przetłumaczyłam. To widzą Państwo wieczerza Syberowa z 1946 roku przy ulicy Surawskiej. Był ten budynek, nie wiem, który to budynek, jedno z niewielu tych powojennych zdjęć, które można zobaczyć. To nie jest ta bożnica, która jest na Mińskiej, Panie Mikołaju. Przepraszam, no, ale chciałabym się dowiedzieć. Który sprzątał i tam widać tą kotarę na jakim symboliczny Takowerz. Mikołaju, czy to Ci przypomina to miejsce? Ty sprzątałeś to ponoć synagogę. A to jest 46 rok. 46. To Ty jeszcze jesteś późniejszy. I tam jest napis. Jeżeli można o tak? tej synagodze, ta synagoga była naprzeciw mojego okna. Nikt nie wiedział o tej synagodze. Czyli to na Surawskiej? Nie, a to jest... To jest róg Surawskiej i Miejskiej, tak jest opisane. To znaczy tak. Ale to przed wojną był. Ale to też... Chyba nie. Czy teraz zrobiony? Ja myślę, że tuż po wojnie zrobiono w budynku. Chodzi o to, że bożnica była dokładnie na ulicy Mińskiej. Adres miejska, tak? I na tej ulicy naprzeciw moich okien ja tam chodziłem do tej bożnicy, bo mnie nawet odwołano. Ale to są takie prywatne wspomnienia, takie nie chciałbym... No ale to, ja mówię, skopiowałam to zdjęcie z książki Rebeki Kobrin, tak? Bo jako jedno z nielicznych, z którymi w ogóle miałam do czynienia. I napis z tyłu Ziemia Izraela dla Żydów, także dla ludności żydowskiej, tak to oznacza rozwój napis, który tam widnieje. No widzą Państwo dosyć młode te twarze i poproszę następny slajd. Cofnijmy, bo się pogubię. Jak już jesteśmy przy ulicach. Właśnie, proszę Państwa, to oryginalny dokument
Powiem tak, po tym nieszczęsnym pogromie kieleckim, kiedy taki lęk, obawa zapanowała wśród ludności żydowskiej, zorganizowano w poszczególnych miastach takie oddziały samoobrony z bronią i znalazłam, to się nazywało komisja specjalna, ale chodziło o samoobronę, legalnie uzbrojone oddziały i to w ich dokumentacji znalazłam taką mapę centrum Białegostoku z zaznaczonymi punktami, gdzie takie posterunki były. Generalnie o co mi chodziło? Ludność żydowska mieszkająca w Białymstoku starała się skupiać w kilku miejscach, mieszkając blisko siebie. Nie wiem, czy to można nazwać namiastką ulicy dzielnicy żydowskiej, no ale chodziło o to sąsiedztwo i zwiększone poczucie bezpieczeństwa. Więc to były takie rewiry, obszar ulicy Kupieckiej, czyli Mameda, tu gdzie jesteśmy, Białej, Zamenhofa, Brańskiej i Giełdowej, to dzisiejsza spółdzielcza. Drugi obszar to Białostoczański, czyli obecna Włókiennicza, Nowy Świat Częstochowskiej i Polnej, obecna Waryńskiego, okolice rynku Kościuszki, Surawskiej, Miejskiej, Mazowieckiej, Młynowej i Sosnowej. Znalazłam też bardzo ciekawe dokumenty dotyczące stanu i formalnego budynków w centrum miasta, tych pożydowskich, które przetrwały, bo były na terenie getta, to jest Szurchow i Hanajki były zniszczone. Są adnotacje na temat osób, którym tam przydzielono mieszkanie i większe, to jest raptem kilkadziesiąt rodzin, bo budynków do zamieszkania było niewiele. I większość to są nazwiska brzmiące po żydowsku. Z tego, co udało mi się sprawdzić, część osób chyba wróciła do swoich domów albo do domów rodzin, bo w kilku przypadkach pojawiły się te same, co przed wojną, nazwiska, czyli widać, że ludzie próbowali szukać jakiejś namiastki przedwojennego życia. Dobrze, proszę o następny slajd. Struktura płci. No powiedziałam, że u mnie to będzie takie demograficzno-statystyczne ujęcie, ale to jest bardzo nietypowa sprawa. Proszę Państwa, społeczność ocalałych Żydów to chyba jedyna, no nie wiem czy jedyna w świecie, ale to jest zupełnie unikatowe. Społeczność, w której przeważali mężczyźni. Wiedzą Państwo, że biologia kieruje tak, że rodzi się więcej mężczyzn, ale na pewnym etapie życia, dorosłości przewyższają już liczba kobiet i tak jest wszędzie. To jest natura, tak? Natomiast jeśli chodzi o ocalałych Żydów, co ja powiedziałam, że przeważają kobiety, nie mężczyźni, a kobiety, tak? Ja przejęzyczyłam się. Rodzi się więcej mężczyzn, ale przeważają kobiety. Im ludzie starsi, tym więcej jest kobiet w porównaniu do mężczyzn. Tak jest w naturze, tak? Natomiast tutaj było odwrotnie, ocalało więcej mężczyzn. Proszę zobaczyć, w takiej naturalnej sytuacji. W Białymstoku, w społeczności żydowskiej przed wojną, na 100 mężczyzn było 111 kobiet. Tak? To jest natura. Po wojnie na 100 mężczyzn niecałe 90 kobiet. Kobiety jako słabsze i mniej potrzebne nazistowskiemu aparatowi, tak? Przemysłowi, produkcji wszelkiego rodzaju, miały mniejsze szanse na przeżycie. I tu mamy bardzo mocne zaburzenie takiej typowej demografii. Poproszę o następny slajd. I to, co jak zobaczyłam, jak sporządziłam piramidy wieku, to poczułam się z tym bardzo źle, tak? To było dla mnie wstrząsające. Porównałam, zrobiłam piramidę wieku do społeczności białostockich Żydów z miasta. Z 1931 roku, bo mamy dane spisowe, i z 1947. Oczywiście, proszę Państwa, ta piramida z lewej strony powinna być 1000 razy większa, tak? Niż ta, ale chodzi tylko o strukturę. Załóżmy, że to, co jest po lewej stronie, to jest natura. Tak? No z pewnymi tam oczywiście różnicami, bo były lepsze i gorsze lata, raz więcej dzieci, raz się mniej urodziło. Teraz proszę zobaczyć, co mamy w 1947 roku. Mamy prawie ogromną dominację tego środka, czyli ludzi między 25 a 50 rokiem życia. Prawie nie ma starszych i nie ma dzieci. Tutaj są dzieci urodzone w 1945 roku. Czyli po wojnie zaczęło to odbijać. Ale zwłaszcza to wycięcie zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Widać, że dzieci nie miały
nie miały praktycznie szans na przeżycie. Więc to jest struktura zupełnie nienormalna. Tak mało, że była to malutka grupka, to jeszcze o takiej zaburzonej strukturze demograficznej. No i ta przewaga mężczyzn, też widać, że ta lewa strona wykresu jest większa, a naturalnie prawa powinna przeważyć. Poproszę o następny slajd. No właśnie, dzieci. Ile tych dzieci wśród białostockich powojennych Żydów było? No, pierwsze informacje dotyczą szkoły. W szkole żydowskiej, która była szkołą na poziomie szkoły powszechnej, tak, czyli dzieci od 7 mniej więcej do 14 roku życia tam mogły uczęszczać. W 1946 roku było tych uczniów tylko 18. W 40 w styczniu 46, w maju 46, 46. W grudniu, kiedy ludzie zaczęli wyjeżdżać po pogromie tureckim, 32, w 47 roku tylko 10 uczniów, w 48 szkołę zamknięto z braku dzieci. Ludzie wyjeżdżali całymi rodzinami razem ze swoimi dziećmi, ale też, proszę Państwa, dzieci, które rodziły się po wojnie, zwłaszcza jeśli rodziły się w rodzinach mieszanych, na ogół nie były wychowywane w kulturze żydowskiej. No, taki był wybór rodziców, nie powiem, że dobrowolny, ale to powiedzmy znacznie szerszy temat. Więc ubywanie tej ludności żydowskiej to jest z jednej strony migracja, ale z drugiej strony asymilacja. Choć przyrost był wysoki. Przed wojną przyrost wśród Żydów nie był taki duży, bo to ludność miejska, a na wsi się zazwyczaj mniej dzieci niż na wsiach, w mieście mniej niż na wsiach się rodziło, ale po wojnie to nadrabiano. Mniej więcej tyle dzieci żydowskich procentowo rodziło się, co dzieci polskich, co dawało jedno, dwoje nowych mieszkańców żydowskich Białegostoku co myśl. Mamy przeskok w danych. W 1961 roku Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Białostockie mówiło, że to jest 230 żydowskich mieszkańców, a wśród nich 101 dzieci, czy 101 dziecko. To dużo. Bardzo młoda społeczność i takie społeczności traktowane są jako takie przyszłościowe, tak? One będą się rozwijać, tymczasem ta się kurczyła, stawała się już na tym etapie była społecznością szczątkową, tak to określają demografowie. Kolejny dokument z 1947 roku. Proszę zobaczyć, istniejące szkoły żydowskie funkcjonowały dzięki wsparciu z zewnątrz. Oczywiście tutaj państwo polskie, a tym bardziej lokalne struktury nie zaspokajały żadnych potrzeb i mamy przysyłane z Warszawy wiersze, piosenki w języku żydowskim, prawda, materiały historyczne, jakieś konkretne maski, kostiumy półrymowe, takie pomoce, więc to wszystko pod wzorem i dzięki Warszawie funkcjonowało. I poproszę o kolejny slajd. To takie ciekawostki, tak? W tym miesiącu przysłano 48 zeszytów, 84 ołówki i tak dalej. Taka śmieszna wręcz, taka szczegółowa statystyka, ale pokazuje, z jakimi czasami mamy do czynienia, że liczono łąki do ścierania. Tak? Widać, że tego wszystkiego bardzo brakowało i to wszystko było bardzo pilnowane. Środki na pomoc pochodziły w dużej mierze z pomocy zewnętrznej, ze Stanów Zjednoczonych, tak? z Komitetu. Struktura zawodowa. To jest bardzo ciekawe. Jaki zawód wyuczony, ewentualnie wykonywany przed wojną, deklarowali białostoccy Żydzi. Więc widzą Państwo, że największa grupa to rzemieślnicy, druga robotnicy, relatywnie niewielka. Mówimy o robotnikach fabrycznych, handlujący 132 osoby, to i tak są proporcje troszkę inne niż przed wojną. Przed wojną tych handlujących było więcej w porównaniu do na przykład robotników. Tylko 3 kupców i przemysłowców, ale tak jak nie miała szans przeżyć elita ta burżuazyjna, że tak powiem, Polski, funkcjonować podobnie żydowska, więc tutaj oj, jeszcze bym prosiła, cofnijmy się. Urzędnicy i pracownicy biurowi.
To jest kategoria, która przed wojną nie istniała. Ludność żydowska praktycznie nie miała szans na zatrudnianie w systemie państwa, tak? W urzędach. Teraz komunistyczna Polska na to pozwala i znowu za szybko. No ależ dobra, to wolne zawody, bardzo mało tych osób, tylko 27, to się jeszcze zmniejszy. Widać, że ci prawnicy, lekarze nie wrócili, nie ma tych. No i pozostałe grupy. Dobrze, i teraz kolejny slajd. Tu pokazuję właśnie, na podstawie jakich danych to zbieramy. Tak, mamy imię i nazwisko, więc takie dane są. Ktoś potrzebował, to mamy rok urodzenia, adres i deklarowany zawód. I kolejny slajd. Że ci zatrudnieni, czym innym jest zawód wyuczony, wykonywany przed wojną, zatrudnieni. Proszę zobaczyć, bardzo niewielu Żydów miało takie zatrudnienie formalne, tylko 200 osób, czyli mniej niż połowa. Największa grupa pracowała w instytucjach społecznych, a pod tym się krył głównie Wojewódzki Komitet Żydowski, instytucje żydowskie. Znacznie rzadziej to były instytucje polskie. 33 osoby pracujące w spółdzielniach. To jest ciekawa rzecz, proszę Państwa, po wojnie, kiedy przemiany własnościowe bardzo ograniczały możliwości prowadzenia własnych biznesów, własnych sklepów, warsztatów itd., to Żydzi próbowali wykorzystywać swoje umiejętności zawodowe, zawiązując spółdzielnie. I na to chętnie przystawała nowa władza. Część spółdzielni wręcz próbowano ulokować tam, gdzie przed wojną były podobne zakłady, na przykład była piekarnicza spółdzielnia żydowska, w miejscu przedwojennej, prywatnej, żydowskiej. W 1947 roku już chyba nie. One były raczej tak 44, 5 mam wrażenie, bo było taki malutki, który tam wodę sodową produkował chyba. No, znaczy, to są z WKŻ-u tabele, ja ich nie zestawiałam. Tak to wykazywano. Czyli większość, widzą Państwo, wtedy była zatrudniona, największa grupa w warsztatach rzemieślniczych. Albo malutkich własnych, albo trochę większych. Druga, najwięcej w instytucjach społecznych, potem w warsztatach, a trzecia grupa to spółdzielnie. To jest inna struktura niż przed wojną, ale kraj był zupełnie inny. Więc to nie mogło być. I poproszę kolejny slajd. A to już chyba było. Proces zmiany środków zarobkowania przez Żydów nazywano produktywizacją. Brzydkie słowo, ale nie po wojnie wymyślane. Stosowane też odnośnie do ludności romskiej. Czyli tak jakby uznać, że to, co ludzie robili dotąd, to było mało produktywne, a teraz powinni zająć się prawdziwą pracą. No nie skomentuję tego, ale to słowo było w użytku i co ciekawe też w środowisku żydowskim, Wydział Produktywizacji CKŻP i właśnie oni zbierali takie dane, proszę zobaczyć, to są dane z 1948 roku. Nie mamy żadnego adwokata żydowskiego w Białymstoku, nie mamy żadnego nauczyciela, żadnego dziennikarza, żadnego malarza, jednego muzyka i tylko 4 lekarzy. Tak? To jedyny z takich wolnych zawodów kojarzących się z ludnością żydowską, który jeszcze w Białymstoku był utrudniony. Za to rośnie liczba robotników fabrycznych, tak? Bo na tym polegała produktywizacja. Teraz 71 osób z 520 zatrudnionych. Dobrze, i poproszę o kolejny slajd. A to jest właśnie spis tych spółdzielni. Pismo jest z 1947 roku i raportowano, że w Białymstoku działają takie spółdzielnie. Piekarska Praca przy Zamenhofa, krawiecka Salon Mód, malutkie, bo 10-kilkanaście osób tam pracowało, stolarstwo, ślusarsko-stolarska Metal, spota masznicza przy Mińskiej. One tak sobie radziły, ale nie z własnej winy. Na przykład ten Salon Mód bardzo się skarżył, że nie ma tkani, nie mają z czego szyć, mogliby znacznie więcej ubrań szyć, wydać pracę większej liczbie ludzi, ale nie ma z czego.
No to kolejne zdjęcie już poproszę, bo wiem, że chyba przyciągnęłam mocno. To Wojewódzka Konferencja, jedna z ostatnich Komitetu Żydowskiego z 1949 roku, już wtedy ta społeczność była bardzo niewielka i dalej. To Państwo znają, Szymon Dapner w otoczeniu uczniów w 1946 roku i kolejne, bo to taka ilustracja, tak, proszę zobaczyć, już mamy 59 rok, 53, co roku było obchodzono rocznicę likwidacji getta, a co 5 lat były to duże obchody z udziałem władz lokalnych, także polskich. Tak? I tak było praktycznie przez cały czas, chociaż nie wszyscy mieli tego świadomość, bo czasami te obchody były skromne, czasami były większe. I dalej. Proszę Państwa, wszyscy wiedzą, czym był marzec 1968 roku, akcja antyżydowska. Próbowałam dojść, jak to wyglądało w Białymstoku. Przed marcem chyba około 300 osób deklarowało się jako Żydzi, jako rodziny żydowskie i z tego, co próbowałam policzyć, w sumie na fali emigracji pomarcowej wyjechało z Białegostoku około 100 osób. Jest ciekawy dokument z 1969 roku, kiedy 35 osób złożyło takie wnioski. One się ubiegały o wyjazd, ale Państwo wiedzą, że często to było ubieganie się pod presją, tak? Pod groźbą utraty braku pracy, braku możliwości studiowania przez dzieci i jakichś napięć z sąsiadami, ale niektórzy czekali na możliwość wyjazdu, więc to są bardzo różne sytuacje. Natomiast Służba Bezpieczeństwa, jeszcze, bo to już... Służba Bezpieczeństwa te statystyki robiła, to w IPN-ie znalazłam, i w tej grupie 35 osób, które w 1969 roku mogły wyjechać. Było 3 członków PZPR i 32 bezpartyjnych. To trochę pokazuje strukturę tej społeczności. Stąd te dane przepisałam. 17 przedstawicieli inteligencji i 18 robotników, czyli tutaj inteligenci byli nadreprezentowani wśród tych, którzy wyjechali. 5 osób z wykształceniem wyższym, czyli kiedyś nie trzeba było mieć wyższego wykształcenia, żeby być uznanym za inteligenta, to tam przedwojenna matura. A 11 osób ze średniej, 19 z podstawowym. Chyba najgłośniejszy przypadek człowieka, który musiał chyba wyjechać, to profesor Józef Chlebowski, Józef, tak? Lekarz, profesor Akademii Medycznej, były rektor Akademii Medycznej. Została po nim legenda człowieka, który nie chciał opuścić swoich studentów i jeszcze na peronie miał im wpisy w indeksach robić. To nie wiem, na ile prawdziwa jest ta legenda, ale pokazuje, jaki był ciepły jego wizerunek. Wiadomo, że się nie odnalazł w Izraelu Szybkowskiego tam w tragicznym wypadku pod kołami samochodu. Tutaj mają Państwo okładkę dokumentu podróży, czyli taki erzac, nie erzac z paszportu, substytut smutny paszportu pozwalający tylko na wyjazd z Polski bez prawa powrotu. Trzeba było zrzec się obywatelstwa. Pewnie Państwo wiedzą, że za czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego to obywatelstwo zaczęto zwracać. Większość Żydów, którym wtedy odebrano, bo już nie chciała, czy jakaś część nie chciała, ale za to potomkowie przyjmowali to obywatelstwo, bo teraz paszport polski jest bardzo dobrym paszportem. I to już będzie teraz już chyba ostatni slajd, albo przedostatni. No to po marcu społeczność żydowska w Białymstoku przestała istnieć jako społeczność. Pozostały już pojedynczy ludzie, czasami z rodzinami, zlikwidowano wszystkie instytucje. To mamy budynek przepiękny, który długo był w rękach społeczności żydowskiej, on był częściowo wynajmowany z braku środków, prawda, między innymi na teatr lalek, a już w latach 70. popadł w ruinę i on dobrze symbolizuje to, co z tą społecznością się działo. I teraz poproszę o ostatni. Zrobiłam taki wykres pokazujący liczbę Żydów w Białymstoku w XX wieku. I widzą Państwo ten okres przedwojenny, wysoko, tak, ale też z pewnymi falami związanymi i ze zmianą sytuacji politycznej, ale przede wszystkim gospodarczej. No i potem tragiczny spadek w okresie II wojny związany z Holokaustem i już taki minimalny przyrost, kiedy ludzie przyjeżdżają, wychodzą z kryjówek i
i schodzi to praktycznie do zera. Tutaj zapisałam tę informację, bo Szymon Bartnowski mówił o sobie, że jest ostatnim Żydem w Białymstoku. Wiemy, że to niedokładnie tak było, pewnie są... Tylko słowo przerwać. Tak? Jedne. Tego pana Szymona Bartnowskiego bardzo dobrze znamy. Bardzo dobrze. Z jego była kontaktowym człowiekiem, jego tak? córki, jego synów, to byli moi koledzy. Natomiast jeden z jego synów Janusz wyjechał do Izraela, a reszta została. Bartnowski też był przez pewien czas w Izraelu, ale wrócił. Ale tu jest jeden duży błąd. Tak? Tu w 40 roku następuje skok i on trwa do czerwca 1941 roku i to jest taki skok, który mówi, że ludność żydowska się dwukrotnie powiększyła. To jest 39, to jest to. 40. To jest to, zobacz, to jest 40, o to. Ale oni przyjeżdżają jeszcze do 41, nie? To jest, aha, to do 40 w ten sposób. Tak, to jest ten skok z początku wojny. Ale to też za mały jeszcze skok, wiesz? Bo to mówię, że dwukrotnie się powiększyło. Tak, tylko część tych ludzi od razu wyjeżdżała. Dobra, ale nie będę się sprzeczała. W każdym razie dynamika jest tutaj widoczna. A ja mam pytanie, a tam gdzie jest najwięcej Żydów mieszkało w Białymstoku w tym roku, tak? To jaki to jest odsetek w ogóle mieszkańców wszystkich? To jest dla 1910, tak? 14. W 14 roku tam było chyba około 60% jeszcze wtedy. No tak. Więcej niż 50. Tak, bo wtedy nie. Jak tu jest... coś tu jest nie tak z tymi liczbami. Coś tu jest nie tak z... Nie, to jest jakiś coś... W wieku było 66%. I potem już malało. Potem już malało. Może nie tyle ubywało ludzi, co Polaków przybywało i procent ludności żydowskiej mało. No zmieniono też granice miasta. Tutaj są liczby błędne. To coś mi przeskoczyło, kiedy robiłam wykres. Tak, to tam nie masz 60 000, to. A jaka powinna być prawidłowa liczba? To maksymalnie było te 40 kilka tysięcy. Tylu to procenty chyba powinny być. Tak, to powinny być odsetki. To powinny być odsetki i teraz pasuje. Po prostu ja automatowi, sztucznej inteligencji powierzyłam skonstruowanie wykresu. W każdym razie ten wykres jest znakomity, bardzo ciekawy. I myślę, że gdyby go tak troszkę jeszcze właśnie dopracować, to jest naprawdę coś, ma ogromny wrażenie. I o to mi chodziło. Tak? Ja chciałem jedną rzecz tylko powiedzieć, Joanno, bo Krzysiu ma jakiś tam pociąg. I myślę, że tę rozmowę skumulujemy potem, dobrze? Na te wszystkie pytania, bo tutaj rzeczy się nazbierało. Mirku, poproś naszego... Także dziękuję przyjaciela. bardzo. Mam świadomość, że to jest bardzo niesatysfakcjonujące. Zapraszam pana Krzysztofa, tylko jedna taka drobna uwaga. Tutaj państwo widzieliście, że w momencie szczytowym mamy 1500 Żydów w Białymstoku i tak naprawdę są to Żydzi z całej Białostocczyzny ze wszystkich miast i miasteczek, gdzie mamy listę ostatnio odzyskaną z tego samego roku, z 1946, z Ostrowi Mazowieckiej. W tym miasteczku pojawia się ponad 1000 Żydów. W 100% są to uchodźcy, którzy wracają w 1946 z Syberii, z różnych zakątków Rosji, w momencie z Uzbekistanu. Także co innego nam te tereny, gdzie ta wysyłka na Syberię była w porównaniu z naszym terenem o wiele większa, chociaż oni wysłani byli od nas, z naszych terenów, ale to nie byli ci nasi. To była potem pod okupacją niemiecką. Tak. To samych sobie nie mogli wiedzieć. Proszę. Po tak znakomitej wykładzie odczuwam znaczną bramę, ale jednak naważę się proszę Państwa. Proszę Państwa, tutaj Pani Profesor znakomicie prowadziła już do tej całej właściwie demograficznej, prawda, strony ocalałych. Ja skupię się na takim
powieństwo, które właśnie znalazłem w głośniej, archiwum Akt Nowych w Warszawie. Jest to, uważam, historia chyba bardzo mało znana, jeśli w ogóle nie znana. Otóż, proszę Państwa, podwórko na Mińskiej to było takie małe getto. To nie był głos. Ty chyba włączyłaś ten film, wiesz? Sam, że tak. Proszę Państwa, już właśnie po wyparciu wojsk niemieckich podczas tych wschodnich terenów Polski zakładali własne organizacje żydowskie, które w ich zamyśle miały być organizacjami stanowiącymi kontynuację tych przedwojennych organizacji żydowskich. Proszę Państwa, już właśnie jesienią roku 1964 tu we wschodniej Polsce zaczęły powstawać żydowskie gminy wyznaniowe. Te gminy, proszę Państwa, w zamyśle ich założycieli również stanowią kontynuację tych gmin żydowskich przedwojennych. Początkowo one działały w oparciu o przedwojenne prawodawstwo. Jak wiemy, przed wojną istniały gminy żydowskie. Te gminy oczywiście zrzeszały mieszkańców miejscowości, praktycznie i przynależność była obowiązkowa. Gminy oczywiście posiadały, prawda, synagogę, posiadały własny majątek, synagogę, cmentarz, mykwę, jakieś inne, prawda, zabudowania. Więc takie tutaj gminy zaczęły powstawać już, proszę Państwa, w tym pierwszym okresie, zaraz po wyparciu wojsk niemieckich. Jednak, proszę Państwa, bardzo szybko władze państwowe zaczęły dążyć do eliminacji, czy też ograniczenia właściwie roli religii w życiu kraju. To też oczywiście dotyczyło judaizmu. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego rekomendował, aby zgodnie z ideą rozdziału Kościoła od państwa gminy żydowskie stanowiły jednostki samorządu ludności żydowskiej, które podawano w dziedzinie narodowo-kulturalnej, jednak po wyeliminowaniu z nich religii oraz, jak tutaj opisano tak ciekawie, czynnika rabinackiego. I w dniu 6 lutego 1945 roku Ministerstwo Administracji Publicznej wydało okulnik nr 3 o tymczasowym uregulowaniu spraw wyznaniowych ludności żydowskiej. Na jego podstawie polskie państwo pozwoliło na tworzenie tzw. żydowskich zrzeszeń religijnych. Te zrzeszenia nie były gminami żydowskimi, miały status stowarzyszeń. Proszę Państwa, w tym okulniku jednocześnie zastrzeżono, że polskie państwo nie przewiduje odtworzenia gmin żydowskich, a cały ich majątek do czasu wejścia w życie przepisów o mieniu opuszczonym pozostanie w zarządzie Skarbu Państwa. Na wykonywanie praktyk religijnych starostowie mieli udostępnić zrzeszeniom użytkowanie nie na własność, między innymi synagogi i cmentarze. W konsekwencji, proszę Państwa, tego okulnika, jak również późniejszych aktów prawnych, które regulowało tak zwane mienie opuszczone, to te organizacje religijne, czyli żydowskie kongregacje wyznaniowe, czy też zrzeszenia religijne, zostały pozbawione prawa własności majątku przedwojennych gmin żydowskich. Takimi nowymi tworami, których nie było właściwie przed wojną, to były już opisane przez panią profesor komitety żydowskie, które działały pod egidą Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. I te komitet generalnie stał się właściwie tą polityczno-społeczną reprezentacją ludności żydowskiej w Polsce. W składzie komitetu znaleźli się działacze lewicy, to byli też działacze różnych partii centrowych, to byli komuniści, socjaliści, syjoniści. CKŻP również zakładał, że zajmie się organizacją życia religijnego, ale to praktycznie nigdy nie zostało przez CKŻP. Tutaj proszę trochę nie pokazywać jeszcze tych kolejnych slajdów, poczekajmy, ja będę mówił kiedy, bo na razie tutaj zmieniające slajdy kradnie szans. Oczywiście również też w tej powojennej Polsce istniały organizacje, różne partie polityczne, organizacje społeczno-polityczne, tak jak na przykład Hashomer Hatzair, Kekarus, Poalei Sion, różne partie sionistyczne. Te partie sionistyczne zostały bardzo szybko, do końca lat 40.
przestowskie państwo zlikwidowane. I teraz już przejdziemy właśnie do naszego do meritum, do naszych tutaj, prawda, spraw białostockich. Otóż województwo białostockie było, proszę Państwa, jednym, proszę wyżej, to jeszcze będzie później, było jednym z pierwszych regionów w Polsce, które zaczęto tworzyć organizacje żydowskie. I proszę Państwa, 12 listopada 1944 roku w Białymstoku odbył się pierwszy zjazd delegatów komitetów żydowskich, w czasie którego to zjazdu utworzono właśnie Wojewódzki Związek Gmin Żydowskich w Białymstoku. Przy czym, proszę Państwa, gminy powstały w tych miejscowościach, w których mieszkało minimum 10 Żydów. Teraz proszę właśnie o slajd trzeci, który tutaj pojawiał się chyba dwukrotnie. Tu, proszę Państwa, widzimy spis gmin żydowskich, które istniały właśnie w listopadzie roku 1944. Też tutaj widzimy właśnie ich liczebność, czyli mamy tutaj Białystok, właściwie największa gmina, około 5000 osób, Brańsk 74 osoby, Ciechanowie 38, Czyżew 25 osób, 72 osoby w Dormiczynie, 67 w Jasionówce, w Knyszynie 57, w Łapach gmina miała 17 członków, w Ostrowi Mazowieckiej 32, w Sokołach 31, w Trzciannem 16, w Tykocinie 27, w Siemiatyczach aż oczywiście mówimy aż, prawda, w tej skali powojennej, prawda, no bo jednak trudno to porównywać do tego, do ludności, która mieszkała przed wojną. To było 115 osób, czyli to właściwie można powiedzieć, że chyba druga pod względem liczebności gmina żydowska powojenna na Białostocczyźnie. nie należało do województwa białostockiego. Tak, to było podane w wykazie gmin, które zarejestrował związek. To jest po prostu szóstkowski akt. W Siedlowie mieliśmy 48 osób, w Wysokim Mazowieckim 70 osób i w Zabrowie, proszę Państwa, 50. Oprócz tego była też jakaś grupa nieznana liczebnie Żydów, którzy mieszkali właśnie tutaj na tych terenach, ale która nie została zarejestrowana w Wojewódzkim Związku Gmin Żydowskich, proszę Państwa. Na czele Wojewódzkiego Związku Gmin Żydowskich w Białymstoku stała Rada Wojewódzka i w jej pierwszym składzie znaleźli się, prezesem był już wymieniony Szymon Datner, czyli osoba tutaj bardzo aktywna i zasłużona. Wiceprezesami byli Izrael Dorn i niejaki Olsza, tutaj nie znamy imienia. Sekretarzem był Moses Bender, kasjerką była pani o nazwisku Stein, nie podanym imieniu. W zarządzie było też jeszcze 10 członków, których nazwisk w tej chwili nie znamy. Związek wprowadził właśnie rejestrację wszystkich członków gmin. Te gminy otrzymały pieczęcie. Związek, co jest ciekawe, odrzucał właściwie zasady gmin wyznaniowych. Miał jednak dbać o zaspokojenie potrzeb religijnych wierzących członków. Dzień później, po zjeździe, czyli 13 listopada 1934 roku, proszę Państwa, zatwierdzono zarządy, gmin. Tu prosił właśnie o kolejny slajd, czwarty. Tutaj już nie będę czytał, proszę Państwa, zostawimy tę sesję na dłużej. Tu właśnie widzimy dane, informacje o członkach zarządów poszczególnych gmin. Tutaj Pan właśnie mówił o Siemiatyczach, ale generalnie no, jednak to miasto było w związku, prawda, gmin ujęte, prawda? Ja Ostrowi Słucham? Ostrowi Nie słyszę? o Ostrowi mówiłem. Ostrowi. Już jest brak danych, bo one nie należały. No, ale jednak był dokument, prawda? Mamy tutaj kopię z całego zbioru, który pochodzi z tego komitetu, więc no, był jakoś ujęty, nie wiem, może gościnnie, tak że był dopisany jako gmina istniejąca, prawda, w Ostrowi. Mamy też takie sprawozdanie referatu dla spraw mniejszości żydowskiej Ministerstwa Administracji Publicznej, które powstało na początku lutego 1945 roku. Otóż według ministerstwa zarząd Wojewódzkiego Związku Gmin Żydowskich w Białymstoku miał być zdominowany przez syjonistów. Zasiadał więc tylko jeden członek Polskiej Partii Robotniczej oraz 2 rabinów. W tym czasie w całym województwie białostockim mieszkało około 1300 Żydów, a ich liczba stopniowo wzrastała w wyniku oczywiście, prawda, migracji, powrotów na przykład do Związku Radzieckiego. Stan materialny, szkoliła pani profesor, był oczywiście bardzo ciężki. Jedyne znikoma
liczba ocalałych żyła w znośnych warunkach materialnych, brakowało odzieży, pościeli, mieszkań oczywiście. Przy związku gmin uruchomiono kuchnię dla najbiedniejszych, z której korzystało około 50 osób. Powstał również dom noclegowy, również dla 50 osób. Korzystały z niego głównie osoby, które przyjeżdżały ze Związku Radzieckiego, czasowo zatrzymywały się tutaj w mieście. Członkowie zarządu związku optowali za utworzeniem spółdzielni, spółdzielni pracy, które miały zapewnić ocalałym zatrudnienie. Na początku lutego 1965 roku, też z tego sprawozdania wiemy, gminy żydowskie nie były podobno oficjalnie zarejestrowane, nie były też kontrolowane przez zarządy miejskie. Kilku członków tych zarządów, prawda, gmin żydowskich było też członkami rad narodowych. I w opinii tego lustrującego, prawda, referenda z Ministerstwa Administracji Publicznej, tutaj cytuję, elementy syjonistyczne gmin żydowskich w rzeczywistości w swojej pracy wdrażają i przeprowadzają ideologię syjonistyczną. Wyraża się to w braku zaufania dla Polski demokratycznej, jako gwarancji równouprawnienia Żydów w życiu społecznym i gospodarczym, w obawie przed asymilacją Żydów oraz w wprowadzaniu jawnej agitacji i propagandy za koniecznością emigracji do Palestyny, przekształcaniu gmin wyznaniowych żydowskich na świeckie, jako duchowe centrum życia narodowego i kulturalnego, we wrogim stosunku do polityki uprawianej przez członków Polskiej Partii Robotniczej, w Centralnym Komitecie i Centralnego Komitetu Żydów Polskich w Lublinie. Dużym oczywiście problemem była sprawa bezpieczeństwa. Tu też właśnie referent ministerstwa zauważył, też tu ja cytuję znowu, że ludność żydowska w województwie białostockim była terroryzowana przez grasujące bandy spod znaku AK i NSZ. Koniec cytatu. Dane o napadach również zbierał Wojewódzki Związek Gmin Żydowskich w Białymstoku i oczywiście, jak już mówiła pani profesor, zagrożenie, prawda, wymuszało emigrację do większych miast. Proszę Państwa, opowiem o zaniku właściwie tych gmin. Jak oczywiście domyślamy się, w lutym na podstawie tego ogólnika Ministerstwa Administracji Publicznej związek zapewne przekształcił się w żydowskie zrzeszenie religijne w Białymstoku, czy też w poszczególnych, prawda, miejscowościach. Natomiast no też pamiętajmy, że po wojnie no, ta migracja Żydów była potężna, prawda? Te osoby w czasie wojny przybywały prawie wszystkie, czy też w większości, w dużej większości poza miejscem swojego stałego zamieszkania, więc miały też pewne doświadczenie, prawda, migracyjne. Po powrocie tutaj do tych rodzinnych sztetli, czy też miast, doświadczali oczywiście różnych przejawów agresji, wrogości. Poproszę kolejny slajd, jeżeli możemy. I no, domyślamy się oczywiście, że mieszkania, czy też domy, nieruchomości tych wielu ocalałych były zajęte przez Polaków, którzy nie chcieli oczywiście oddawać tego przejętego mienia. Pamiętajmy też, że ci, którzy ocaleli, byli najczęściej pojedynczymi osobami z wielodzietnych rodzin. Więc tej wrogości otoczenia, prawda, towarzyszyło takie poczucie pustki. Życie, jak pisano, czy też mówiono, na gruzach, życia na cmentarzu. W konsekwencji bardzo wielu Żydów, a właściwie większość, przewieszczała się w poszukiwaniu stabilizacji i bezpieczeństwa. Wielu zamieszkało oczywiście na ziemiach północnych i zachodnich, przynosili też oczywiście profesor do dużych miast. W przypadku tych naszych, proszę pana profesora, wymienionych miejscowości, to są takie punkty zwrotne w ich krótkiej historii. Należałoby uznać oczywiście różne napady i mordy, do których doszło tutaj w pierwszych latach po zakończeniu wojny, a właściwie jeszcze od roku 1944. Wymienię takich Państwa zdarzeń kilka, które odnoszą się właśnie do tych miejscowości wymienionych, które wchodziły właśnie w skład Związku Gmin. Na początku grudnia 1964 roku we wsi Siemiony koło Brańska został uprowadzony przez uzbrojonych mężczyzn
Zuzka Pokrzywa. Jego los jest nieznany. 17 marca 1945 roku w Brańsku zabito przynajmniej dwie Żydówki. W Ciechanowcu 27 lipca 1945 roku zamordowano rodzeństwo Hawę i Meira Kosowe. Brytyjskim, zanim powstał Izrael. Częściej mówimy tak potocznie, nie analizując różnic, to oczywiście nikt nie wie. Na pewno pierwsi w 1981 roku, czyli po powstaniu tych początkach sionizmu, mogli już tam emigrować, ale to jest wszystko przypuszczenia. Taką datą, którą musimy koniecznie uwzględnić, jest czerwiec 1906 roku, czyli pogrom białostocki. I rzeczywiście po pogromie ta emigracja żydowska się nasiliła. Tu takie jest, podaje się liczbę, którą nie mogę sprawdzić, ale mówi się, że właśnie po tych pogromach, bo przecież nie tylko Białystok, to w Nowym Jorku było 17 000 Żydów białostockich. To była bardzo duża liczba, chociaż nie mówię, że nie, ale jeśli już, to na pewno była ta migracja typowo taka zarobkowo inteligencka, bo jeżdżono także, żeby promować swoje kariery, ale głównie zarobkowa. Bo do Białystok generalnie do pierwszej wojny, gorzej było trochę już w ostatnich latach przedwojennych, był miastem ciągle rozwijającym się, miastem, który miał co najmniej te 66% Żydów i czuł się tu znakomicie jak u siebie po prostu w swoim mieście i może nie było, na pewno nie było jakiejś masowej emigracji. Sytuacja się pogarsza oczywiście po I wojnie, kiedy przemysł białostocki wyraźnie słabnie, a przede wszystkim zaczyna brakować rynków wschodnich. No i o tym można by znów więcej mówić, ale żeby nie wychodzić za bardzo poza zakres tematów, które były już poruszane, to ja chciałbym powiedzieć o tych emigracjach już tuż przed i potem w czasie wojny, po wojnie. Przed wojną rzeczywiście ta emigracja i zarobkowa, i taka trochę cywilizacyjna się nasila i tak jak pani profesor już mówiła, szacujemy, że liczba Żydów spadła do 43, cirka 43%, co tym samym ustępując chrześcijanom, chociaż różnice, jak widzicie, nie były znaczące. Potem chcę tylko jeszcze raz wrócić, droga koleżanko, do tego roku 1941. Z wszystkich tych relacji wynika, że Białystok zwiększył dwukrotnie liczbę ludności, czyli jak miał 100 000 przed wojną, znów tam w zakończeniu, to pewnie do 200 000 się zbliżył. I ten wzrost to byli głównie Żydzi uciekający z generalnego gubernatorstwa. W związku z tym ta strzałka powinna pikować gdzieś pod sufit, a nie tak jak u Ciebie ledwie. Ale to już sobie sprawdzisz. Natomiast w czasie wojny postrzegany przez nas, bo to się coraz bardziej kojarzy z tymi migracjami, są dwie nowe jakby szlaki wychowstwa żydowskiego, wymuszonego wychowstwa żydowskiego. Już nie tylko, nie chodzi o te zarobkowe, nie chodzi tylko już też o te ambicjonalne, inteligenckie, tutaj głównie synowie inteligencji żydowskiej, ale po pierwsze jest to ten szlak ciężki, czyli można było co najwyżej z pistoletami maszynowymi pozostawać na terenach Palestyny. I ci, którzy pozostali, to rzeczywiście, nawet jako młody jeszcze wówczas dziennikarz, pojechałem z taką grupą właśnie i tych byłych obozowiczów
żydowskich i polskich. Tam była akurat rocznica stanowienia tego domu. Widziałem, jak to w warunkach było nad rzeką Kamą. To wszystko już opuszczam dalej, chociaż można tutaj sobie takie story relacjonować. Wrócili do Polski, właściwie wyjechali stamtąd w 1945. Droga była długa i z przystankami, między innymi w Moskwie dłuższy czas były. W związku z tym do Białegostoku trafili w 1946 roku i okazało się, że wszystkie te dzieci żydowskie są sierotami. O czym wcześniej nie wiedziałem, aczkolwiek jakieś tam fragmenty, że tak powiem, wieś niepokoje się zaczynały. W tej sytuacji Żydzi białostoccy, światem, mówię o całym świecie, Rosjanie po świecie, znani ze swojej spójności, znów szczegóły będę opuszczał, budowano domki. One częściej stoją. To są prymitywne domki, które za kilka lat ich tam w ogóle nie będzie, bo takich już nikt nie chce mieszkać. Śpiewał nam ładnie podczas tych uroczystości mieszkaniec Hajfy. Także chcę wymienić koniecznie, bo to jestem zobowiązany, jako że wiele skorzystałem ze spuścizny po tych 4 osobach i to w tej książce uwzględniałem. Te 3 łączniczki najpierw wymienię z getta białostockiego, które się uratowały, bo żyły po stronie aryjskiej w getcie i które wróciły do Izraela, chociaż nie wszystkie były białostoczankami. Bronka Krybańska była z Grodna, ale tutaj w Białymstoku większość czasu spędziła w getcie. Tu przeżyła wielką miłość w Tottenheim i wróciła do Izraela, pracowała w Yad Vashem i bardzo pożyteczną tam robotę nam czyniła. Hajka Grossman to jest białostoczanka, która po powrocie do Izraela została przewodniczącą Knesetu, czyli panią marszałek Sejmu Parlamentu. No i Ewa Krasowska, czyli właśnie wymieniana już przeze mnie matka Iryt, która uratowała się poprzez partyzantkę, wróciła do Izraela. Również z tych, którzy wrócili i chociaż nie zamieszkali w Kiriacie, to byli obecni w tym Kiriacie i wiele dobrego zrobili dla społeczności Żydów. Chcę wymienić Tobiasza Cytrona, a więc tego lekarza z getta, który pojechał razem z dziećmi z getta. Znacie pewnie tę historię, nie chcę całą opowiadać, który tam właśnie w Tel Awiwie też mieszkał. Proszę Państwa, koniec czas kończyć tę opowieść, która jest smętną opowieścią, chociaż tyle mówiłem dobrego o Żydach białostockich na terenie Izraela, zwłaszcza w Kiriacie Białystok, to jak już też powiedziałem, dzisiaj jest to historia, w której ostatnie karty się właściwie zamykają. I na to pewnie nie ma rady, bo ten Kiriat prędzej czy później zamieni się po prostu w dzielnicę tego miasta Jehud. Pozostaje nam natomiast, i tutaj się cieszę, że to robi także Tomasz w swoim miejscu, pozostaje dokumentowanie i utrwalanie tych dokonań. A chcę jeszcze kończąc powiedzieć, że to może Was zaskoczy i może powiecie, że trochę fabularizuję, trochę jakby ubarwiam tę swoją wypowiedź, ale powiem Wam, że tam w Kiriacie Białystok się jakby brałem do kształt, jak powinien wyglądać patriotyzm białostocki. To, co oni jakby reprezentowali w tej swojej warstwie sentymentalno-uczuciowej, to jest bajka. To jest bajka. Mi się wszystko kojarzyło
co dobre z Białymstokiem i byli gotowi każdego, który złe słowo na Białystok powiedział, to potraktować. I weź ostatnia może z moich tych odczuć to sprawa żołnierzy właśnie żydowskich, którzy przeszli przez wojsko polskie, zarówno z Andersem wyszli, jak i z Borynkiem. Założyłem dzisiaj specjalnie krawat, który dostałem w prezencie od nich. I też to byli dzielni żołnierze. Nawet nie wiem, czy wiecie, że na górze Herzla, tam niedaleko Yad Vashem, jest pomnik żołnierzy żydowskich Wojska Polskiego i napis jest po hebrajsku, ale im przetłumaczyli tam jakiś cytat, że szczęści od orłów chyba i sprawniejszy od lwów. Może to mylę, bo mam zapisane, ale już nie chcę. Co? Z Talmudu taka tak, z Talmudu taka jakaś, nie, że jacy oni byli dzieli, chociaż w naszej tradycji Żyd był najgorszym żołnierzem, może nie zawsze jest to sprawiedliwe. Kończąc jeszcze ostatnia już historia do Ciebie też, bo to ja już na młodych patrzę, że może dokończą, to co starzy nie zdążyli. Kiedy my napiszemy, Pani też oczywiście do młodych patrzy i na Panią, kiedy powstanie pełna historia właśnie tych Żydów, ja mam na myśli w tym wypadku głównie jakby w pierwszej kolejności tych Żydów, którzy po świecie sławili, jakby zasławiali imię naszego miasta. Już mogę zdradzić jeszcze, zanim Mirek powie jakąś taką, właściwie to już nie jest tajemnica, realizujemy już taki dosyć duży grant promocyjny dla miasta, wizerunku miasta Białegostoku i regionu na temat najwybitniejszych, najsłynniejszych białostockich Żydów i w grudniu tego roku odbędzie się bardzo duża międzynarodowa konferencja, nad którą dosłownie teraz zaczynamy pracować. Będzie to ogromne przedsięwzięcie. Bardziej o charakterze takim popularyzatorskim, aniżeli ekspercko-historycznym, ale mam nadzieję, że on też przeniesie tą całą opowieść na wyższy poziom. Mirku, to może kilka słów właśnie. Tak, zapraszamy tutaj. Pana wójta z Trzciannego. Ja bardzo cieszę się, że zostałem zaproszony tutaj, bo też tą tematyką trochę się zajmuję. Z Trzciannego Pan Ja nazywam się Starowski, byłem wójtem Trzcianne przez 17 lat. I teraz troszeczkę się zajmuję historią, to znam się z Panem też profesorem od lat. I też bardzo się cieszę, że tutaj te tematy zostały poruszone, bo tą tematyką się interesuję. I jak byłem wójtem, to miałem sporo wizyt takich ludzi jakby z Trzciannego, którzy wyjechali, a gdzieś tam w świecie coś znaczą. I był taki też u mnie pan profesor, który wynalazł jakby wodę, destylację wody do celów leczniczych, ale nie do ci, co leki robią, nie? I firma jego z Niemiec przywiozła, bo oni z tego korzystali. Z Izraela miałem sporo wizyt, naprawdę, którzy w Trzciannym wyjechali, też różne, tak samo, że w armii gdzieś był ojciec i tak dalej. Ja tak dzisiaj patrzę, no muszę to wszystko pospisywać, bo mam to pospisywane. I jeszcze ostatnia rzecz to Golda Meir. Wszyscy część mówią właśnie, że rodzina Golda Meir, a miałam kiedyś pani z Izraela, przyjechała i ona szukała tych macek na cmentarzu, że jej rodzina właśnie mieszkała jakiś czas w Trzciannie. I też z różnych źródeł wiem, bo była ta pani z Izraela od wycieczki. Była wycieczka i przyjechała i ja, ona się nazywała Bologna. Teraz mam też 500, chyba 60 osób, mam nazwiska wszystkich Żydów. No, troszeczkę zacząłem się interesować. I bardzo tutaj dziękuję dla Pana, że mogę powiedzieć, że przyjaciel teraz, no, że zaprosił mnie dzisiaj. I może kiedyś jeszcze, jakbyśmy się spotkali, ja te wszystkie dane zbiorę, nie wiem, czy to dla Pani, czy to dla Państwa,
to no dzisiaj nie jestem po prostu przygotowany, nie? Bo przyjechałem po prostu, z czego jeszcze raz się cieszę, a niestety już muszę wyjechać, bo mam jeszcze w jednym miejscu zajechać. Także ja bardzo dziękuję. Dziękuję. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzyście byli naszym drogim prelegentom. Krzysztof musiał wcześniej nas opuścić. Dziękuję Pani Profesor, dziękuję Panu Profesorowi. Każdy z Państwa wniosł swój element i jest to nigdy niekończąca się historia, która dzięki kolejnym odkryciom, dzięki kolejnym badaniom w archiwach przynosi jakieś owoce, czyli dzięki takim spotkaniom, o których tutaj wójt Dąbrowski wspominał, ponieważ ci ludzie, którzy w ogromnej większości przez lata mieli uraz do tego wspominanego tutaj cmentarzyska, które, bo tak ta społeczność to odbierała, teraz bardzo wielu z nich, najczęściej już u kresu swego życia, zaczyna tu przyjeżdżać i odwiedzać te różne miejsca, różne te sztetle, z których pochodzili sami bądź ich rodzice. I bardzo często dowiadujemy się, bardzo często otrzymujemy jakieś pamiątki, zdjęcia, czy też wspomnienia, teksty, które są dla nas bezcenne, bo to są rzeczy pisane przed laty, pisane na żywo, na świeżo, dzięki którym pewne elementy, które już wydawały się zupełnie zapomniane, zaginione, przetrwały. Te księgi pamięci, których tu mamy kolekcję już w tej chwili 12, są takim elementem, gdzie te rzeczy są zebrane, ale nie każda miejscowość ma księgę pamięci. Księgą pamięci Trzciannego to są właśnie te zbiory, które ten wójt ma i który nam tu wszystkim obiecał. Także serdecznie dziękujemy wszystkim i zapraszamy. Ja jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć dla wszystkich z Państwa. Przywiozłem właśnie o takie zdjęcie tej dziewczynki, które kupiliśmy od kolekcjonera jako stowarzyszenie, wykonane przez Jankiela Tykockiego z Siemiatycz w 1931 roku. Proszę zobaczyć, stanąć sobie z tej strony. Niesłychane zdjęcie w ogóle, znakomitej jakości. Panuje przekonanie, że po wojnie w Białymstoku nie było już Żydów. To nie jest prawda. Od 1946 roku w Białymstoku była czynna synagoga, był rabin, funkcjonowała szkółka żydowska. Po 1968 wielu białostockich Żydów wyemigrowało. Dziś w mieście, w którym do 1939 roku żyła 40-tysięczna społeczność żydowska, właściwie nie ma Żydów. Jednak wielu białostoczan utrzymuje kontakty z dawnymi przyjaciółmi. Nasze stowarzyszenie zorganizowało spotkania online z białostockimi Żydami, którzy mieszkają dziś za granicą. Zapraszamy Was na konferencję, w której przypomnimy powojenną obecność białostockich Żydów.